O, tego tu wcześniej nie było. Chwila, daj mi moment, ogarnę resztę. Ten dziwny komputer, który się pojawił, czego się ode mnie chce. Kółko i krzyży. Cicho tam. Trzeba powiedzieć, nie widziałem wiele FNAF-owych gierek, w których gramy z komputerem w kółko i krzyżyk. Pomysł jest niesamowity. Mam szczerą nadzieję, że twórcy fangame'ów będą kradli tę mechanikę, bo jest genialna. No i logicznie przedstawiona. Komputerek sobie istnieje, nudzi się i musimy dotrzymać mu towarzystwa. Ogólnie nigdy tego oficjalnie nie mówiłem, ale beta testowałem The Endurance, więc znam tą grę od dawna. Teraz możecie mnie znaleźć w napisach końcowych gry. Ale na Twitterze The Endurance Dev to było tam co najmniej raz jasno powiedziane, że zepsułem grę. Przeklipowałem się przez Game Over screen i wygrałem. Ale zmierzam do tego, że znam tą grę dosyć dobrze, nie mogę wam za bardzo pokazać jakichś szalonych reakcji ani zaskoczeń. Ale to co wcześniej mówiłem o komputerku, to mniej więcej tak wyglądała moja pierwsza reakcja na SCP-079. Uwielbiam tego gościa. Nie ma lepszego i bardziej zmyślnego SCP-ka w całej grze według mnie. Jeszcze nie pokazałem co konkretnie robi. To za chwilę. Gram na wersji 1.0.0 i ogólnie jest to trochę inaczej zbalansowane niż późniejsze wersje. Na poprzednim odcinku miałem nieśmiałka, a podobno został on zastąpiony misiem. Teraz gram noc trzecią z wszystkimi przeciwnikami, a podobno też to zostało zmienione. Do pokonania mam komputerek, misia, doktora Plagę, a także spaghetti, no i wszystkich z poprzedniej nocy. Miś działa jak Foxy z FNAF 2, świecisz na niego latarką, to nie wejdzie ci do biura. Jeśli wejdzie, to siądzie na komputerze i nie będziemy mogli go włączyć. Tymczasem Plaga jest dosyć łatwy do zrozumienia, ale najpierw musisz być świadom jego obecności. Widzę, że to jest trochę słabo rozumiane. Plaga siedzi na poziomie E i można go znaleźć na kamerach. Sama ta informacja powinna dużo pomóc. Na poziomie E są dwie windy i tylko jedna może zostać zamknięta naraz. Obie windy prowadzą Plagę do nas, więc musimy obserwować go tam, zamykać odpowiednie windy. Koncept jest prosty. Jest następny powód, żeby zaglądać na kamery. Taki betoniarz siedzi na C i przechodzi na D, wentylacja jest na D, a Plaga jest na E. 3 rzeczy do ogarnięcia. Ostatni SCP to spaghetti. To z jego powodu otwiera się nam nad głową wentylacja, więc pamiętajcie, żeby na to patrzeć. Łatwo zrozumieć, jak zatrzymać SCP-066, ale ciężej jest wyjaśnić, co konkretnie robi. Nie powiem wam jeszcze, jak to działa. Śmieszne rzeczy się dzieją, kiedy wejdzie do biura. Dużo jest tutaj do nauczenia się, ale osobiście to mam chyba tylko jedną podpowiedź dla wszystkich. Po prostu ćwiczcie dalej, wyróbcie sobie refleksy, bo ostatecznie to ta gra nie jest taka ciężka. Chwilę zajmuje nauczenie się mechanik, zrozumienie na co możesz sobie pozwolić, a gdzie musisz ostrożnie się zachowywać, ale kiedy to wszystko się już wie, to gra staje się dosyć prosta.
Dużo ludzi się męczy z nocą trzecią szczególnie. Ja i tutaj rozwalam wszystko na spokojnie właśnie dlatego, że znam już mechaniki. Jeżeli przejdziecie grę i spróbujecie przejść ją drugi raz, to gameplay powinien iść wyjątkowo łatwo. Po prostu trochę cierpliwości trzeba, czasami usłyszeć jakąś jedną czy dwie wskazówki od kogoś innego i wszystko można z łatwością ogarnąć. Ja tutaj na nagraniu już umiem grać, więc nie zobaczycie ode mnie wielu kompilacji śmierci. Może na najtrudniejszym trybie, ale to się okaże, nie będę nikomu forów dawał. Wiecie jaki jeszcze Bayer ma SCP-079, o którym nie powiedziałem? Ma humorki. Bawicie to, że przegrywam? Cóż, komputerek się nudzi. Nie znaczy to jednak, że będzie bardzo chętnie dostawał po dupie. Musi być ciekawie. Raz możesz wygrać, raz powinieneś przegrać. Jeżeli będziesz tylko wygrywał, tylko przegrywał, tylko remisował, SCP-079 będzie cię za to karał. Czasami zamknie lub otworzy drzwi do 860. Czasami w ogóle włączy prąd w pokoju, co oznacza logowanie się od zera. Jest to poważny problem. Dlatego trzeba o niego poważnie dbać. Oczywiście jeśli zignorujesz go i nie będziesz długo grał, to dostaniesz taką samą karę. To jest naprawdę bardzo zabawna, bardzo przemyślana mechanika. Zupełnie bym się czegoś takiego nie spodziewał. Uważajcie, to co za chwilę pokażę to największy exploit, największy game changer całej gry. Gdy poznacie tą strategię, to żadna noc nie będzie już dla was problemem. Musicie zrobić tak. Kiedy komputer dopiero się włącza, musicie przepisać całe hasło do notatnika, następnie przekopiować do gry natychmiast, jak się komputer włączy. Tyle. I tutaj na filmiku trochę średnio to wyszło, ale tylko dlatego, że się w klawiszach pogubiłem. Jeśli opanujecie tą zakazaną umiejętność, będziecie mogli włączyć komputer nawet z 2 sekundy wcześniej. Betoniarz nie będzie miał żadnych szans. Nie no, tak najpoważniej to sam nie zbyt korzystam z tej strategii, ale jest zabawna. Zabawne strategie zawsze warto rozpowszechniać. Nie wydaje mi się, że da się coś śmieszniejszego wymyślić niż to tutaj. To taki zwyczajny, uczciwy, lekki exploit. Nikt tutaj gry nie psuje. Także dotarliśmy do nocy 4. Jeżeli gracie w nowszą wersję, to dopiero tutaj powinien się pojawić plaga. Jeżeli gracie w wersję 1.0.0, to znacie już wszystkich i teraz jest po prostu trudniej. Pamięć mięśniowa już ogarnięta i trzeba jedynie grać lepiej niż wcześniej. Trzeba poprawić swojego skilla, dokładnie opanować mechaniki. Ogólnie wiem, że wersja 1.0.1 wydłużyła czas reakcji dla SCP-106, więc nie trzeba się z nim śpieszyć i jest to trochę ułatwienie, ale z drugiej strony trochę utrudnienie, bo on i tak atakuje pod koniec i nie musisz trzymać tej maski zbyt długo. Stąd problem. Jeżeli założę maskę za wcześnie, to będę marnował czas, jeżeli założę za późno, to zginę. Śmieszne takie, niby nerf, ale jednak dla mnie ta poza została zbufowana do pewnego stopnia.
tym miejscu umyślnie zostawiłem wenta otwartego, żeby wpuścić 066 do środka. Spaghetti sobie z nami chwilę posiedzi i zabawi publiczność swoją obecnością, tak wygląda. Widziałem dużo komentarzy na temat tego, że gra jest średnia, taka sobie, że ludzie się zawiedli. W pewnym sensie jest to trochę zrozumiałe, bo chyba żadna gra nie jest w stanie unieść takiego ciężaru, jakim jest 7 lat wyczekiwania. Jeśli ktoś ma rzeczywiście hype na grę, to oczekiwania ciągle rosną. Ciekawe, ile autor zrobił przez te całe 7 lat. Niestety ta gra nie ma za sobą 7 lat ciągłej pracy. Ale pomimo to, gra jest dobra. Poprzedni odcinek zaczął się na spokojnie, bo była tam tylko połowa mechanik, ale teraz już widać prawie wszystko. I według mnie to dosyć solidny projekt, solidny FNAF-like, jeśli mogę sobie wymyślić taki gatunek gier. Kiedy mówimy o fangame'ach FNAF, to część z nich jest FNAF-like, a część próbuje się wyłamywać ze schematu. Samo Sister Location jest niezbyt FNAF-like, choć ma klasyczny gameplay w Custom Night. Taki Tillerland jest bardzo nietypowym FNAF-like, Pop Goes jest lekko nietypowym, a One Nighted Flampis to klasyczny FNAF. Takie porównanie dla was. The Endurance to też w dużej części klasyczny gameplay, co nie oznacza, że to źle, to bardzo porządnie zrobiony klasyczny FNAF-like. Gdy mówimy o całym tym gatunku gier, to bardzo dużo można z formułą FNAFa zrobić. Według mnie najważniejsze jest ogólne doświadczenie. Można użyć tych samych mechanik w lekko inny sposób i doświadczenie może być zupełnie inne. Ale i tak, najlepiej jest wymyślać własne nowe mechaniki, coś wyjątkowego, co pozwala zidentyfikować tą konkretną grę. The Endurance ma właśnie parę typowych rzeczy, a parę nowych, co tworzy bardzo fajnego, klasycznego FNAFa. Mamy maskę i latarkę, ale mamy też kółko i krzyżyk. Sporo oryginalnych pomysłów, rebalansów i nowych kombinacji mechanik. Bardzo mi się ta gra podoba. A nie pokazałem jeszcze wszystkiego, więc szykujcie się na więcej niż spodziewanych w następnych odcinkach. The Endurance to zdecydowanie jedna z gier. Gra monowa, których już raz, a wciąż dobrze się bawi. Więc już taką pamięć mięśniową, to nawet na spokojnie się gra trochę inaczej. Przyjemnie. Więc cóż, jak się wam ten FNAF-like podoba? Bo mimo wszystko, po tym wszystkim, co zdążyłem już powiedzieć, nie musi wam się podobać. No hard feelings. Co kto lubi? Ja lubię grę głównie z tego powodu, że lubię wyzwania. Powiem tak, beta testerzy do The Endurance za bardzo lubią wyzwania i to jest po części powód, dla którego gra wyszła trochę zbyt trudna dla szarego gracza. Gra była testowana, balansowana, feedback leciał, rzeczy były zmieniane. Problem polega na tym, że zaczęliśmy grać, musieliśmy domyśleć się, jakie mechaniki jak działają i nam się to udało. Najgorszy błąd, jaki mogliśmy wykonać. Mieliśmy za dużo cierpliwości do tej gry. Jeżeli ktoś ma beta testować waszą grę, to potrzebujemy kogoś, kto ma słabą cierpliwość. Zwykłego śmiertelnika, który pomoże ustalić, czy podpowiedzi w grze są zrozumiałe. Brakowało tutaj tego trochę. Bywa. Z tego, co już było mówione, to Lek na pewno wprowadzi parę poprawek, żeby mechaniki były znacznie bardziej czytelne. 1.0.1 ułatwia też trochę balans. Ogólnie to chyba widać, że ja lubię wyzwania, bo ja cały czas siedzę w fandomie FNAF i próbuję rozwiązać fabułę. Widzę tutaj takie podobieństwa między jednym a drugim, bo FNAF ma prostą fabułę, ale zagadka, która do niej prowadzi, jest niezbalansowana i nieintuicyjna. Mimo to wciąż tutaj siedzę. Z tego samego powodu nieintuicyjne mechaniki w The Endurance były mi zupełnie niestraszne. A gra była jeszcze trudniejsza, jak prowadziliśmy pierwsze beta testy. Pojawiło się trochę nerfów, pojawiło się dużo więcej wskazówek, co trzeba robić, a to wciąż jest za mało. Ale no, dotarliśmy już do końca nocy 4, więc pora zakończyć ten odcinek. Na ten moment wiemy już prawie wszystko. Noc 5 będzie dokładnie tym samym, ale z większym AI. Ale od razu zapraszam was do 3 odcinka, bo właśnie tutaj zaczynają się pewne ciekawe twisty.